Dzień doberek. Cześć. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, temat, który powraca jak bumerang przy okazji każdego live'a, a były już 4, więc postanowiliśmy udzielić takiej odpowiedzi, którą będziemy mogli podlinkować przed każdym live'em. Ja wiem, że jest coraz więcej nowych subskrybentów, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i bardzo dumni i bardzo się cieszymy, że dosłownie każdego dnia po około 100 subskrypcji przybywa. No, nie zawsze, raz jest 80, raz jest 120, ale ostatnimi czasy jest dużo. Mam nadzieję, że ten trend pozostanie. I zapewne interesujecie się, jak się poznaliśmy. I tak jak już powiedziałem, jest to najczęstsze pytanie, więc odpowiemy wam w tym dzisiejszym daily vlogu. Bardzo dokładnie. Więc Dorendo, było to w roku 2016. 2000... No, tak. Zależy dokładnie. trochę, który moment uznaje się za to, że się poznaliśmy, ale ogólnie tak. Zaczęło się wszystko od takiego forum rowerowego, które się nazywa Podróże Rowerowe Info. Zobaczycie nas na screenie i na tym forum jest taki dział, jakby można powiedzieć, który się nazywa Szukam partnera, partnerki, i tam pan kolega z forum Marek 00 właśnie 20 października napisał rozpoczął taki wątek w ogóle, który się nazywał Tadżykistan, Kirgistan M41 wiosna 2017. I wątek został przeczytany do tej pory 1848, ale założę się, że po tym filmie go zobaczy jeszcze więcej osób. I napisał: hej, szukam chętnych, którzy tak jak ja mają ochotę przejechać rowerem sławną M41 Tadżykistan-Kirgistan, około 1500 km. Dokładny termin do uzgodnienia. Pozdrawiam. No i Dorenda ten wątek przeczytała i po jakichś paru dniach odpisała, tak? Tak. I co ty tam napisałaś? 2 listopada. 2 listopada. Tak. Marek, ja mam nadzieję, że mi się uda w przyszłym roku przejechać tą drogę. Tylko że tam nie polecę, a pojadę i na pewno nie dojadę już w kwietniu czy maju. Ale być może jeśli pojedziesz później, to się spotkamy gdzieś w trasie. Tak. No bo oni w międzyczasie już tam mówili, że w kwietniu czy w maju. No i jechać. Potem potem to już jest mniej istotne, jakieś tam dalsza wymiana zdań, jakieś kolejne osoby coś tam pisały. Ja w każdym razie w tym wątku nie brałem udziału, w sensie czytałem go, ale nie pisałem nic. Ktoś pytał o więcej info na temat moich planów, więc jeszcze napisałam, jaką trasę mniej więcej planuję. No właśnie, tak, I to jest to istotne. przeczytał Maciek. To jest istotne, to co napisałaś 5 listopada, Tak. że planujesz trasę jeszcze nie ustalona. Europa, trasa jeszcze nie ustalona, potem Turcja, Gruzja, Armenia czy Azerbejdżan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan. No tyle na razie tam napisałam. Tak, ja to przeczytałem i odezwałem się już bezpośrednio przez forum do Dorendy, w sensie każdy, kto pisze na forum, ma tam swojego użytkownika, dostaje się taką prywatną wiadomość, no i chyba po paru takich wiadomościach już przenieśliśmy nasze kontakty na zwykły e-mail. No i później zaczęliśmy się... 5 wiadomości od Maćka tu mam. Tak, czyli potem już naprawdę więcej wiadomości wymieniliśmy przez e-maile. No i tak to się zaczęło. Po prostu dzięki forum jakby ja wiedziałem, że ktoś chce jechać. Potem się okazało, że Dorenda organizuje sobie taką trasę z Polski, co jak najbardziej mi odpowiadało, bo też akurat planowałem. No ja też planowałem pojechać do Tadżykistanu gdzieś tam, no bo w ogóle pomysł jakby był dalszy, to Centralna Azja to nie była finałem tego, to Dorenda miała przejechać jako tylko etap, a koniec podróży to miała być Mongolia. Tak. Więc to był szerszy jakby projekt. Ja się bardziej skupiałem tylko na Azji Centralnej, nie myślałem o Mongolii, no ale stwierdziłem, że jeśli byśmy jechali, to jak najbardziej czas będę mieć, możemy jechać i do Mongolii. No i tak zaczęliśmy się umawiać, dogadywać.
Wszystkie szczegóły omawialiśmy, co lubimy, jak lubimy podróżować, co jest dla nas ważne, jak reagujemy w różnych sytuacjach. Tak, i się okazało, że mamy bardzo podobny styl podróży, więc raczej uda jechać razem. Gdzie będziemy spać, że preferujemy zazwyczaj w większości przypadków noclegi na dziko, pod własnymi namiotami, ale że na przykład jeśli by już była sytuacja awaryjna, że długi czas na przykład są opady deszczu i mamy mokre ciuchy, czy ktoś z nas jest chory, no to godziliśmy się jakby też na noclegi w jakichś hostelach, oczywiście nie hotelach, które byłyby bardzo, bardzo drogie, ale w jakichś tańszych alternatywach. Tak. Co do dystansu, no to jeśli jedziesz z sakwami i ma to być podróż, a nie wyścig, to też nie można się umawiać na robienie jakichś wielkich dystansów, więc myśmy tak założyli, żeby to średnio było około 100 km, plus minus oczywiście, czy jak będzie 80. W dobrych warunkach. Tak. No, jeśli jedziesz przez jakieś ciekawe miejsca, gdzie można się zatrzymać, coś zwiedzić, warto to zobaczyć, więc warto wtedy nie przejeżdżać na przykład dużego odcinka, ale poświęcić czas, żeby coś zwiedzić. A z drugiej strony żeby spotykać się z ludźmi. Dokładnie. A z drugiej strony jak się jedzie przez Kazachstan, gdzie nie ma nic dookoła, tylko step, no to i załóżmy mamy wiatr w plecy, no to można jechać i 150 km, jeśli dobrze powieje. Tak. Więc takie były założenia, z którymi się jakby wspólnie zgodziliśmy. No i co jeszcze ciekawe, przed samym wyjazdem, no może nie przed samym, ale końcówką roku 16 spotkaliśmy się w Warszawie. Mi się wydaje, że to już w 17 było. Tak? Nie tak długo przed wyjazdem. W 17? Tak mi się wydaje. Może. Mi się wydaje, no to możliwe. Nieważne. Nieważne, no. Jakoś tak. Zimą. W każdym razie, bo ja już miałam wrażenie, że wiem, z kim mam do czynienia i wcale nie czułam takiej potrzeby tak naprawdę, ale wszyscy mu mówili, ale co, pojedziesz w podróż z facetem, którego nigdy nie spotkałaś na 8 miesięcy? No to w końcu dobrze to się umówiliśmy, Maciek przyjechał na weekend do Warszawy i się potwierdziło, że on jest tą samą osobą w rzeczywistości, którą się wydał przez maile. Tak, więc mieliśmy okazję jeszcze dokładnie wszystko omówić już twarzą w twarz i wszystko się zgadzało no i data chyba już była wcześniej ustalona, bo ty miałaś, to było uzależnione od urlopu. Dokładnie. Ja z kolei miałem jeszcze pomagać w firmie moich rodziców i jakby mój pierwszy wolny termin na wyjazd to był 9 marca. No i Dorenda parę dni wcześniej, chyba 5 wyjechałaś z Warszawy. Tak. Przyjechała sobie na 8 wieczór do Krakowa, już jakby do mnie i następnego dnia rano już ruszyliśmy po prostu z Krakowa. Jak możecie śledzić, no to... No. Ale skoro się nie znaliśmy, to byliśmy przygotowani na to, że jednak się okaże, że nie będziemy chcieli całą podróż jechać razem, więc mieliśmy wszystko podwójnie. 2 namioty, 2 kuchenki. Tak. Każdy miał swój sprzęt i jakby była taka potrzeba, to byśmy mogli się rozłączyć w ogóle albo na jakiś czas i potem znów... Łącznie nawet, że takie podstawowe narzędzia mieliśmy, każdy z nas byliśmy jakby gotowi na to, żeby się rozjechać. Że na przykład, nie wiem, no ja potrzebuję wrócić wcześniej albo Dorenda, czy coś się nam nie podoba, więc byliśmy na to przygotowani. Rzeczy mieliśmy zdublowane, ale w sumie nie było takiej potrzeby. Tak. Więc dlatego też byliśmy troszkę obładowani, bo jadąc teraz na taką wyprawę, to byśmy wzięli tak naprawdę mniej rzeczy, bo nie trzeba by brać 2 namiotów, 2 kuchenek, 2 zestawów garnków, 2 multitoolów i tak dalej i pewnie parę kilo bagażu byłoby mniej. Tak, na pewno. No. Chyba że inne rzeczy byśmy wzięli zamiast tych rzeczy. Nie, my teraz raczej Dorenda też kupiła nowego Thermaresta, który jest malutki, więc no, ale coraz mniej tych rzeczy, nie? W taką długą rowerową podróż nie jestem pewna, czy bym wzięła właśnie ten, czy jednak ten zwykły, bo jest trochę mniejsza szansa chyba, że się przebije. Żeby się uszkodził. Tak. No i szybciej się go chyba dmucha, nie? Tak. Ale nie o tym mowa. Nie. Także... A może drugie pytanie, które pasuje do tego. Czy jesteście parą?
O, tak, więc Tak. warto też odpowiedzieć. Aktualnie od już 2 lat, czy ponad 2,5 roku jesteśmy parą. Tak. Wróciliśmy z tej wyprawy jako para, ale tak naprawdę parą staliśmy się chyba dopiero po 6 czy 7 miesiącach Coś takiego. podróży W wspólnej. Kazachstanie. Jeszcze w filmikach do tego miejsca nie doszliśmy, ale raczej tam nie zobaczycie, bo chyba o tym nie gadamy w filmikach, więc nie zobaczycie, kiedy to było dokładnie. W każdym razie to, co do tej pory widzieliście z tej podróży do Azji Centralnej, to tam nie jesteśmy parą. Tak, w tamtych filmikach nie, A teraz tak. A we wszystkich innych już tak. Tak. Bo jakby po powrocie do Polski, po tym wyjeździe wróciliśmy dokładnie do Krakowa 11 listopada, to możemy wam zdradzić, bo to żadna tajemnica. 11 listopada 2017 roku. Dorenda parę dni została w Krakowie, bo nie było mieszkania w Warszawie, a znowu zaczynałaś pracę od grudnia. Tak. Więc trzeba było znaleźć mieszkanie. No i później ja się przeniosłem do Warszawy. Mieszkaliśmy tam do zeszłego maja tak naprawdę. Czyli w zasadzie możemy powiedzieć, Ponad rok. że ponad rok, a z kolei teraz jest 4 maj. Czyli od roku jest, że tak powiem, jesteśmy już w Krakowie. Tylko, że nie jesteśmy tu cały czas. Tak, ale teoretycznie. Tylko, że w ciągu tego roku w Krakowie byliśmy może, nie wiem, 3-4 miesiące czy coś w tym stylu, więc nasza lokacja, baza jest bardzo fajna, ale jest to miejsce, gdzie nie przebywamy stale. No, zresztą pewnie już o tym wiecie, zdążyliście się zorientować, że dużo podróżujemy. Teraz nas trochę wstrzymała sytuacja, ale mam nadzieję, że to się też już niedługo zmieni i gdzieś będziemy mogli pojechać. Oczywiście jeśli nie pojedziemy za granicę, to na pewno pojedziemy sobie na jakąś wycieczkę dłuższą czy krótszą na rowerach po Polsce. Dzisiaj pójdziemy na wycieczkę kupić ziemniaki. Tak, wczoraj był duży problem, bo nie mieliśmy co jeść na kolację. Dorenda, przeżywaliśmy koszmar, bo po Maciek prostu... nie chciał nic nie przygotować, a wszystkie łatwe rzeczy, które proponowało mu, nie pasowały, więc w końcu godzinę stałam w kuchni, żeby jakieś bułeczki na patelni zrobić. Które były dobre, ale godzinę czasu, nie? No. Więc kupimy ziemniaki. Tak. Będzie łatwiej. Ziemniaki, po prostu pojedziemy, kupimy 25 kilo ziemniaków i będzie na kolejny miesiąc tych ziemniaków i nie będzie problemu, że nagle się skończą. No dobra, ale to już zobaczycie może w jutrzejszym vlogu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dziękujemy za subskrypcję, dziękujemy za łapki, komentarze, dziękujemy donatorom za donację, wsparcie naszego kanału. Wymienimy w następnym vlogu po prostu, bo tu już, żeby nie mieszać tematów tych ludzi. Bardzo wam dziękujemy. Tak. Sprzęcik jakiś szukamy teraz, ja cały czas przeglądam po prostu jakieś oferty, żeby były jakieś ciekawe promocje i chcemy kupić na początku jakiś dysk, żeby te wszystkie materiały się tam pomieściły i żeby je bezpiecznie zbackupować. To wszystko dzięki wam. Dziękujemy. Pa, pa.